Witam Was serdecznie w kolejnym ćwiczeniu. W tym ćwiczeniu zaprezentuję Wam różne metody hamowania naszym wentylatorem. To znaczy taką standardową metodą hamowania jest hamowanie po rampie DEC. I to będzie pierwsza czynność, jaką sobie wykonamy, czyli sparametryzujemy zaraz przemiennik częstotliwości w takiej podstawowej formie, czyli wpiszemy tabliczkę znamionową silnika, ustawimy sobie sygnały sterujące i wyświetlimy sobie na wyświetlaczu zewnętrznym w pierwszej linii napięcie DC i zobaczycie, jak to napięcie DC się zwiększa w trakcie hamowania naszego wentylatora i postaramy się znaleźć jak najkrótszy czas hamowania tym wentylatorem. Zatem do dzieła. Odpinamy nasz zewnętrzny panel. Ja ciągle powtarzam te rutynowe działania, aby gdzieś tam zapadły Wam w pamięć. Przechodzimy w tryb PU, naciskamy przycisk Mode i idziemy do parametru All Clear. Robimy jedynkę. OK, mamy wyczyszczony falownik. Teraz w parametrze 77 nastawiamy sobie dwójkę, żebyśmy nie musieli pilnować trybu PU EXT. OK, mamy. No i co? W parametrze 9 szybciutko wpisujemy prąd. 2,35 A. OK, a w parametrze 19 wpisujemy napięcie 230 VAC. OK. Parametr 79 mamy ustawiony na 0, czyli przyciskiem PU EXT będziemy sobie zmieniali tryb. No i w parametrze 73 ustawiamy wejście pod terminalem numer 2 jako 0,10 VDC. Czyli nastawiamy wartość 0. OK, no i mamy w takiej podstawowej formie przygotowany nasz przemiennik. Chciałbym w pierwszej linii wyświetlić sobie napięcie DC. Robimy to w parametrze 774. I w tej pierwszej linii wybieramy sobie wartość 8, czyli nasze napięcie na szynie DC. OK. Sprawdzimy sobie teraz jeszcze parametr 7 i 8, czyli czas przyspieszania i hamowania. Przyspieszamy w przeciągu 5 sekund i hamujemy w przeciągu 5 sekund. No to dobrze, zobaczmy, jak nam to wyjdzie. Teraz na wyświetlaczu widzicie napięcie DC, gdzieś tam w okolicach 314 VDC. Ja podłączę zewnętrzny panel. Przejdziemy sobie na ekran monitora. OK, tam gdzie mamy te trzy zmienne. No i co? Startujemy nasz przemiennik. Musimy przejść w tryb PU EXT. W EXT jesteśmy. Podajemy sygnał start. Rozpędzamy nasz wentylator. No i hamujemy. No i zobaczcie, od razu mamy ten błąd zbyt wysokiego napięcia na szynie DC podczas hamowania, czyli ten czas hamowania w parametrze 8 no musimy znacznie wydłużyć, prawda? Resetujemy, idziemy do parametru numer 8, no i robimy z 5 sekund 10. Zobaczymy, czy w 10 sekund uda nam się wyhamować. Natomiast no mam nadzieję, że zauważyliście, jak ten poziom napięcia DC nam wzrósł. OK. Chwilkę musimy poczekać, aż nasz wentylator wyhamuje. No chyba że sobie szybko włączymy lotny start, bo tych błędów możemy mieć naprawdę wiele, więc idziemy do parametru 162, szybciutko robimy nastawę 10. I teraz w parametrze 299 wybieramy sobie szukanie z kierunkiem. Czyli tutaj robimy nastawę 1. I w parametrze 57 wszystkie opóźnienia kasujemy, czyli na 0. 57 na wartość 0. OK. Załączamy ponownie. No i hamujemy.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale w pewnym momencie pojawiło się właśnie OLV, czyli falownik nas informuje, że mamy bardzo dużo tej energii zwrotnej od strony silnika, ale nie jest ona na tyle duża, aby skutkowała samowyłączeniem się przemiennika częstotliwości. No dobra, to spróbujemy skręcić o sekundę jeszcze, czyli parametr 8. Robimy sobie z 10 sekund 9, no i zobaczymy, czy w 9 sekund nam się uda wyhamować. Czyli znowu startujemy. I hamujemy. Widzicie, co chwilkę pojawiało nam się właśnie to ostrzeżenie, że tej energii jest bardzo dużo, no ale daliśmy radę. No mnie się wydaje, że to już jest... no jesteśmy bardzo blisko, czyli zrobimy sobie teraz 8 sekund i zobaczymy, czy damy radę w 8 sekund wyhamować. No pięknie, daliśmy radę w 8 sekund, no to co? Trymujemy dalej, czyli parametr 8 robimy sobie teraz 7 sekund. No i zobaczymy. Startujemy. Hamujemy. O, tak jak się tego domyślałem, no już 7 sekund nie daliśmy rady, więc można powiedzieć, że minimalny czas hamowania dla tego wentylatora wynosi 8 sekund. W tym czasie przemiennik częstotliwości nie wyświetla nam błędów. Więc znaleźliśmy ten czas 8 sekund. No i teraz chciałbym Wam pokazać taką funkcjonalność, która nazywa się hamowanie strumieniem magnetycznym. Mamy to dostępne w przemiennikach Mitsubishi Electric. Nie kojarzę, żeby ta funkcjonalność była wbudowana u innych producentów przemienników częstotliwości i możemy sprawić, no bo alternatywnie powinniśmy teraz podłączyć rezystor hamowania pod szynę DC, prawda? Możemy dokupić rezystor hamowania i podejrzewam, że ten czas hamowania no zmalałby gdzieś z tych 8 sekund gdzieś do 4-5 sekund, czyli z zewnętrznym rezystorem hamowania ten czas byśmy mogli skrócić gdzieś tam do około 5 sekund, tak podejrzewam, bazując gdzieś tam na swoim doświadczeniu. Natomiast gdybyśmy chcieli przeprowadzić takie hamowanie za pomocą rezystora hamowania, to po prostu pod te dwa zaciski siłowe podłączamy nasze rezystory i nic więcej robić nie musimy. Gdy tej energii jest za dużo, przemiennik wyrzuca ją na rezystor. Gdy przesadzimy, czyli za krótki ten czas hamowania wpiszemy, no to nawet nam rezystor nie pomoże, prawda? No fizyki gdzieś tam nie oszukamy. Ale w przemiennikach częstotliwości Mitsubishi Electric mamy coś takiego jak hamowanie strumieniem magnetycznym, czyli robimy sobie rezystor z naszego silnika elektrycznego. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, bo w wielu wypadkach nie musimy używać zewnętrznego rezystora hamowania, aby dynamicznie hamować. No i spróbujmy to zaimplementować teraz, czyli bez rezystora uzyskaliśmy hamowanie gdzieś tam w granicach 8 sekund. Żeby włączyć to hamowanie strumieniem, robimy to w parametrze 660. Robimy tutaj 1, nastawiamy i teraz w dwóch kolejnych parametrach, czyli 661, mamy dostęp do regulatora tego hamowania strumieniem i możemy sobie różne wzmocnienia zaimplementować, czyli w parametrze 661 możemy wpisać wartość od 0 do 40%. Zacznijmy sobie na 20%, czyli gdzieś tam na połowie, ok? Ja sobie wpisuję tutaj 20%. A w parametrze 662 mamy wpisane 100%, gdzie na maksa możemy wpisać 200, więc też gdzieś tam zacznijmy od połowy. No i okej, no to sprawdzamy teraz parametr nasz 8, mamy nastawiony chyba na 7 sekund. Nie udało nam się to wyhamować wedle tej rampy DEC, tak jest, 7 sekund. No to spróbujmy to teraz zrobić z tą funkcją hamowania strumieniem. Nie, jak widzicie, udało nam się w 7 sekund, prawda? No to trymujemy dalej, czyli parametr 8 trymujemy sobie teraz na sekund 5.
Zjedziemy sobie do 5 sekund, zobaczymy, czy damy radę z tymi nastawami. Niestety nie daliśmy rady, zatem spróbujemy sobie teraz zwiększyć nastawy tych regulatorów. Czyli parametr 661. Ustawimy sobie na maksa na 40. I 662 też na maksa, czyli na 200. Ile fabryka nam dała? No i zobaczymy. Ok, czyli ustawiliśmy tyle, ile fabryka nam dała. No i zobaczmy, czy nam się to uda teraz. No jak widzicie, przemiennik dał radę, czyli w 5 sekund, tak jakbyśmy mieli podłączony zewnętrzny rezystor hamowania, robimy po prostu z silnika nasz rezystor hamowania. Musieliśmy te wszystkie nastawy podbić sobie na maksymalne wartości, ale daliśmy radę. Natomiast to, co ja zauważyłem, no zobaczcie, po wykonanym hamowaniu nadal nam wał silnika się kręci, ponieważ bezwładność tego wirnika, masa tego wirnika jest bardzo duża. Zatem, żeby pozbyć się tej niedogodności, możemy dodatkowo włączyć dohamowywanie DC, czyli w obwód stojana dodatkowo od pewnej częstotliwości będziemy wpuszczać napięcie i prąd DC. Aktywujemy to w parametrze 10, czyli w parametrze 10 wpisujemy sobie, od jakiej częstotliwości ma podawać napięcie i prąd DC. No to niech to będzie od 3 Hz, no bo nam wyhamował ten silnik, prawda? Natomiast no musimy go po hamowaniu jeszcze chwilę przytrzymać, żeby cała ta energia została wytracona. Zatem ustawmy sobie, dobra, 5 Hz, ok? Czyli od 5 Hz w dół będziemy dodatkowo dawali to napięcie i prąd DC. W parametrze 11 mówimy, przez jaki czas. No niech zróbmy sobie 2 sekundy po hamowaniu, jeszcze niech go trzyma. I w parametrze 12 wpisujemy poziom tego hamowania DC. No i możemy na maksa 30% wpisać. No ja wpiszę tutaj 10%, ok? No i wykonamy jeszcze raz to dynamiczne hamowanie, tylko tym razem jeszcze wstrzykujemy napięcie prąd DC i ten wał silnika powinien nam się zatrzymać w miejscu. Już nie powinno być tego dokręcania się wału silnika po stopie. Widzicie? Przepięknie nam to wszystko wyszło. Bez rezystora byliśmy w stanie wyhamować ten wentylator, z tego co pamiętam, chyba w 8 sekund. Natomiast włączając dodatkowe funkcje w przemienniku częstotliwości, zeszliśmy z tym czasem do 5 sekund. Podejrzewam, że byśmy nawet zeszli do 4, ale już nie chcę przesadzać. No i dodatkowo włączając dohamowywanie DC, trzymamy wał silnika po zatrzymaniu, że nie mamy tego dokręcania. Dziękuję za uwagę.